Dobry, w ostatnim odcinku dostarczaliśmy ładunek do Windparku i później było składanie i później jedziemy do domu święta. Ale po drodze, jak to na gabarytach, człowiek nigdy do końca nie wie. Okazało się, że może będzie jeszcze jeden ładunek w przyszłym tygodniu. A przypomnę, że jesteśmy w Niemczech, a ja mam bazę w Rzeszowie i mam 950 km. Gotowa? 950 km do bazy, więc wiecie, jakby miała wpaść robota, to jest bez sensu jechać aż stąd do... Czekajcie, niech wyjadę. A wy w tym czasie popatrzcie, jak ten zestaw skręca. W sensie, bo mój jest taki sam. A tutaj chłopaki też widzicie, wykładają drogę, albo ściągają. Dołek albo robią bypassa, żeby tą wioskę minąć, nie? No ale powiem Ci, że te blachy to naprawdę otworzyły inne możliwości. No oczywiście. Pamiętasz polskie windparki, jak zwykła blacha leżała, kurwa, powyginana, ile razy człowiek koło rozwalił, czy coś uszkodził. No to nie trzeba Polski, w Niemczech było inaczej było? No tak samo było, kurde. Pamiętasz, jak się ciągaliśmy łańcuchami? Trzy zestawy przez te blachy. A jak? No i słuchajcie, bo możliwe, że jeszcze będę mieć jeden ładunek w tym roku, ale okaże się dopiero jutro, więc jest 14 środa. No i powiedzieli, że do jutra będą do 14 wiedzieć, czy coś tam się jeszcze urodzi, czy nie. Żadnej pewności nie ma, no ale warto zaryzykować i poczekać. Także nawet nie wiem, w którą stronę jechać. Wydaje mi się, że troszeczkę do Berlina podjadę i będziemy czekać, więc obstawiajcie na tym momencie. Dostaniemy ten ładunek jeszcze w tym roku, czy nie? Ja sama w tym momencie jeszcze nie wiem, co będzie dalej, więc obstawiajcie. Tutaj jest tak, tutaj jest nie. Zobaczymy, kto ma intuicję, kto potrafi przewidywać przyszłość albo przeszłość. Dobra. No i tak to wygląda. Wiem, tam są miejsca wolne, rajki, ale raz, że ja potrzebuję 2 rajek, więc na wieczór to już szkoda zajmować 2 rajek takim zestawem, a 2, no to właśnie, że ja mam te swoje najazdy aluminiowe na balkonie, więc zawsze, a jesteśmy na ringu Berlina, więc zawsze, jak jest ring, jak jest wielkie miasto, zawsze jest dużo więcej kradziejstwa na parkingach, więc są tam rajki wolne, owszem, ale ja na ten zestaw potrzebuję 2 rajek. No więc po prostu szkoda zajmować 2 rajek dla jednego zestawu. Tu jest dużo miejsca, tu jest bezpiecznie. Tutaj widzicie, będzie trochę głośniej, ale tutaj, żeby ktoś, wiecie, wziąć się porwać na to, żeby w 2, 3 wyciągnąć te najazdy, no to już będzie dużo hałasu, są kamery. Wiadomo, że złodzieje potrafią być bezczelni, ale mam nadzieję, że nie aż tak. Więc czekamy do jutra. Stoję i wiecie, czekam, więc nie mogę sobie otworzyć czasu pracy, więc nie mogę podjechać nigdzie indziej. A muszę jeszcze coś ponagrywać, a włosy moje nie bardzo. Prysznic, jest kartka zawieszona, że nie działa. Jak popatrzyłam na Google, to się okazało, że pół roku nie działa, więc po prostu pewnie się nikomu nie chce sprzątać, więc po prostu zamknęli, powiedzieli, że kaput. Kibelek jest taki wchodzony od zewnątrz, jest strasznie zimny. Umywalki są takie mini i są takie niziutkie krany, więc no jest 6 stopni na polu, ale drzwi trochę będą osłaniać. O, tutaj też ten trzecia, proszę mi osłaniać, Volvegu. Dobra, z życia influencera. No dobra, ja nie wiem, czy dzisiaj będzie drzewka szła, czy nie na włosy. Szampon. Druga butelka spod wybasta. No dobra, damy trochę drzwi.
Włączy się teraz. Tada! Oficjalnie ogłaszam, że można umyć włosy średnio długie w 2 butelkach, czyli w 3 litrach wody. I oficjalnie proszę wszystkie trackstopy, żeby miały prysznice. Uważam, że to było lepsze niż mycie przy sedesie. No i mamy piękny dzień, włosy też będą czyste. Powiem wam szczerze, że chyba muszę sobie zmienić przetwornicę w aucie, bo mam dosłownie jeszcze pierwszą przetwornicę, którą kupiłam sobie jeżdżąc na międzynarodówce, więc ona ma już lata i ona ma chyba tylko 300 W. A czasami by mi się jednak przydało podłączyć suszarkę do włosów. Nie chce mi się iść tam do kibelka, bo tam było strasznie zimno i tam jest... to nie jest dobre. Wolę Volvegu, a w sumie mam suszarkę. No to ile ona ma? 220, 240 V. To moja przetwornica ile ma? Ale suszarka to się zdaje być za duża jak przetwornica. A może jednak? Jak myślicie? Gdzie jest moja przetwornica? Spalimy dziś przetwornicę? Koniec roku? Taka stara, 13 lat ma. Może to jest pechowy rok? Ja czasami jak coś zepsuje, to jest mi lżej, wiecie? To nie było tak, że z Volvi mi było lżej. Nie, absolutnie. Tam mi było bardzo ciężko. Ale takie małe rzeczy, jak na przykład ostatnio nawilżacz powietrza. Tak go czyściłam po ubiegłym roku. Tak go myłam strasznie, tak go odkamieniałam i odkażałam, że go trochę zalałam. Jak włożyłam do prądu, to było tylko takie bum. I wtedy mi się lepiej zrobiło, szczerze powiedziawszy. Ale też byłam mocno zła. Dzisiaj mocno zła nie jestem, to może ta przetwornica się nie spali. To co? Próbujemy? Raz kozie śmierć. Najwyżej spalimy przetwornicę. 13 lat ma. To już za dużo. Jak znajdę. Aha, to był kartki KB. No dobra, zobaczmy jakie to są szanse. 300 W. Tu już starłam. 200 do 230 V. A to było ile? 1400, 1500. Ale napięcie 220, 240, tam mam 230. To jak uważacie? Wolty pasują, ale waty... To co, ja na co mam patrzeć? Na wolty czy na waty? Jesteś gotowa na śmierć? Dobrze mi służyłaś. To jest taka, widzicie? Na pewno kojarzycie, one są dostępne na francuskich stacjach benzynowych. Ją się wkładało do 24, tak, tak. Już wieki nie używałam, wiecie? Tak, że dobrze, tak? Jest włączone. Nie działa. Jest włączone. Nie, to tu nie działa. Wyłącza się od razu. Chyba nie jest gotowa na śmierć dzisiaj. Nie wiem, czy ma. Tu jest. Tutaj ma. Paznokcie mam krótkie. Spalony bezpiecznik, czy jak? Nie widziałam. Wyciągnę. Nie, to jest dobry, patrzcie, widzicie? Dobry jest. No tu jest przecież 24, nie? No tu, sprawdźmy do drugiego. Tu jest 12. Co to znaczy, jak tak się włącza i zaraz wyłącza? Powiedzcie mi. Dziwne. A wkładam do 24. No to nie będzie ani śmierci, ani życia tej przetwornicy. Ona jest w czyśćcu teraz. Muszą sobie włosy same wyschnąć, więc teraz, proszę Państwa, dajemy wybasto. No i patrzcie, włosy wyschły. Jak po fryzjerze, dosłownie. Dzisiaj fryzjerem był Volvek, więc sobie jeszcze je nakręcimy.
Tutaj troszeczkę z tyłu są mokre, ale no trudno. Ekstra. Tak, będziemy kręcić na mojej opasce nowej od Lapaci. Możecie kupić taką swojej paniusi, jak się lubi stroić, pod choinkę. Będzie mogła się stroić tak na przykład. A ja akurat sobie teraz będę kręcić na jej włosy. Tak. Pod spód. I znowu pod spód. I teraz ta strona. Tak to wygląda z tyłu, widzicie? Tak z przodu, jak tak z godzinę ponoszę, teraz troszeczkę mi jeszcze doschnie, bo one są takie, wiecie, już są wyschnięte, ale takie nie do końca, są takie jakby na wpół wilgotne, ale na wpół suche. Bo jak będą wilgotne, to się nie zakręcą. Jak się ściągnie, to od razu będą znowu proste. No więc tak to wygląda, za chwilkę zobaczycie efekt. A do opaski Wam zostawiam linka u dołu. Z tego wyjdzie babski odcinek. Tuż to jest taki z Avonu. Używam go już chyba. Gdzie to macie? Taki. Z Avonu już od wielu lat. I mi pasuje. W trasie jest bardzo fajny, bo się dobrze zmywa. A się nie kruszy, więc z jednej strony trzyma się, a z drugiej strony nie ma jakichś wielkich ceregieli, żeby go zmyć. To też jest ważne. Łazi mi jakiś chłop wokół auta cały czas i zagląda i zagląda. Patrzcie. No dobra, proszę. Zaglądał tam i zaglądał. I pod spód, i do tyłu, i do przodu. Łańcuchy sprawdzał, tykał. Ktoś ubrany na czarno z kapturem chodzi wokół zestawu, to nie kojarzy się dobrze. No i patrzcie. Pomalowana, włosy. Zobaczmy, jak się nakręciły. Się nakręciły. Tak. No i co myślicie? Może być, nie? Nikt nie widział, że to jest myte przy aucie. Nikt. Byłam tak naprawdę u fryzjera dzisiaj rano specjalnie, bo miałam ochotę sobie ułożyć włosy, tak żeby były ładne. A swoją drogą jest już pierwsza, mam jeszcze godzinę do odpowiedzi. Czy mamy ten ładunek przed świętami, czy nie? Mój chleb na zakwasie, który piekłam. Widzicie, w tym tygodniu w ogóle go nie ruszyłam, ale sobie teraz ukroję taką grubą pajdę, jak taki prawdziwy pracownik fizyczny, bo takim jestem. No i słuchajcie, wszystko się już wyjaśniło. Co do ładunku, no i niestety, ale nic już z tego dzisiaj nie będzie. I nie będzie też z tego nic już w tym tygodniu, ani w przyszłym. Więc cały dzień stałam i nie miałam czasu jeść, bo też nie byłam głodna. Jak sobie wszystko porobiłam, a nagrywałam dzisiaj dużo, no to się wtedy już okazało, jak okazało, więc już mnie 10 minut nie zbawi. Mam bigos od mamy, więc sobie zjem. Więc generalnie sytuacja właśnie wygląda tak, że już dla Wolwega to już jest koniec roboty na 2024 rok. Szkoda, bo dopiero jest pierwszy tydzień grudnia, więc chętnie bym jeszcze gdzieś tam coś Wolwegiem pojeździła, ale sytuacja na rynku jest w tej chwili taka, że w ogóle nie ma ciężkich ładunków do wożenia. Znaczy są, ale ich jest straszliwie mało. Więc tak, zamawiałam ten zestaw i go konfigurowałam, się zastanawiałam, co wziąć, to było tak, że wtedy było tak strasznie dużo roboty na 7, że się zdawało, że po prostu ja będę jeździć dzień i noc. No a teraz jest tak właśnie, że na 7 w ogóle nie ma roboty. Jak rozmawiam z różnymi firmami, to właśnie mówią, że im te zestawy stoją, albo połowa stoi, te ciężkie, takie typowe. Gdybym miała 3+4, jeździłabym non-stop. Gdybym miała 2+3, jeździłabym non-stop. No ale mam 4+7, no i bardzo mało jeżdżę, więc niestety jest jak jest. Czasami rozmawiam z jakimiś ludźmi w transporcie czy z kierowcami i mówią mi, co ty Iwona mówisz, że nie ma roboty, tam są cały czas jakieś ten. I tam mówię, no to daj mi kontakt. Ja mówię, ja ci dam kontakt, tam jest ciężkie ładunki, będziesz mieć robotę, a oni tam jeżdżą non-stop, nie? No i dzwonię i się okazuje, że to są ciężkie ładunki, to są dla nich 35-40 ton. A to są takie ładunki, gdzie niestety
One jeżdżą na czarno, bez zezwolenia, bez pilotów, bez niczego, po prostu na przypale. Więc wiadomo, że jak ktoś jeździ na przypale, no to też kasuje dużo taniej, więc ja takim zestawem 4+11 i co absolutnie bez zezwolenia jeździć nie będę, no to wiecie, nie? To co ja mogę? Dołożyć jeszcze komuś do transportu? No to już nie bardzo. Więc zjeżdżam. A teraz jem. Powiem Wam, że nie ma to jak taki domowy chleb na zakwasie. Zawalisty jest. No i dobrze, pojedzone. Teraz można jechać. Wolwek. Jezu, jest! Ale się przestraszyłam, bo ma tyle baterii i to generalnie bez problemu jest starcza na odpalenie. Też te zestawy ciężkie, które mają dodatkową zabudowę, no, mają dodatkowe zbiorniki powietrza, to one zrzucają powietrze. Nie jest tak w takim normalnym zestawie, że powietrze powinno się trzymać cały czas, ciśnienie w układzie. Te auta zrzucają w ciągu tam kilku godzin, więc ja za każdym razem jak odpalam, to jest niskie ten ciśnienie. Ale chodziło o to, wiecie co się stało? Było na wstecznym auto. Gdzieś pewnie jak przechodziłam, gdzieś tu łaziłam tam i z powrotem po aucie, po prostu przestawiłam na wsteczny i dlatego on w ogóle nie kręcił. Ale powiem Wam szczerze, ale się przestraszyłam. Joj, myślałam, że teraz, co ja teraz zrobię? Nawet kabli nie mam. Bo przecież Volvo ma świetne akumulatory i one się w ogóle nie rozładowują. Przecież w Volvim to ja weekend potrafiłam cały odstać na tym, bez odpalania, nie? Ale się przestraszyłam. Co bym teraz zrobiła? Masakra. Na serwis bym musiała wzywać. Ojej. To co? Jedziemy do domu na święta. I dom. Trochę jest do tego domu. No a tak to jest na gabarytach. Jeździ się pusto pełno. No ale to nie jest tak, że się cieszę, że ja jadę na pusto. Absolutnie. Popatrzcie, to jest Olszyna. To jest wjazd do Polski Olszyna. Patrzcie, jak dużo się zmieniło. Witamy w Polsce. Czy Wy pamiętacie te czasy, jak od tej pory już była patatajka i od tej pory trzeba było jechać albo na odcięciu, albo 60 na godzinę? Bo coś pomiędzy to było kiepsko. I tu teraz brama się, patrzcie, nie da wjechać. No to jest zjazd. Dawno tędy nie jechałam. Dobra, przyspieszamy już. No ale przyznajcie, że wygląda to ładnie, nie? A ja jeszcze pamiętam, jak jeździłam na busach. Jak była patatajka w dwie strony. Jak budowali patatajkę w stronę zachodu, no. Pamiętam to. Także, drodzy Państwo, witamy w Polsce. Obyście jak najszybciej zjechali tutaj na święta do domu. A jeżeli nigdy nie byliście w Polsce, to serdecznie zapraszamy. Mamy wszystko co najlepsze. Piękne drogi, nowiutkie jak widzicie, dobre jedzenie, bezpieczny kraj i piękne ciężarówki i dużo firm transportowych i dużo kierowców. I mamy morze, mamy góry, mamy przyrodę. Nie ma u nas źle, nie ma. Jest też praca. Dzisiaj zrobię coś, co zawsze chciałam zrobić. Nikogo nie ma, to nikogo nie przestraszę. Ale mi się też coś należy od życia. To nie było mnie. W tunelu. Tu to się dzieje jak zawsze, nie? Na krzywej.
No, to jest dzisiaj czwartek. O, jakie zimno! O, ja nie wychodzę. Czy wy wiecie, że tutaj jest 1 stopień? Ja nigdzie nie wychodzę. Kto mi zatankuje? Ja z aplikacji uruchomię pompę, nic nie trzeba zrobić, tylko wziąć i zatankować. Nigdzie nic nie trzeba z kartą robić. Ja włączę z aplikacji. Ojojku, ja mam dzisiaj getry, ale mi będzie zimno, już mi jest zimno. Ja zapłacę, ja aktywuję, tylko niech tam ktoś wyjdzie i zatankuje. Tak, w komentarzach ja widzę, w komentarzach każdy chce jechać w trasę, będzie sprzątał, gotował, wszyscy będą, wszystko w internecie. Gdzie teraz jesteście? Ci, co tak chcą jechać? No, i teraz ja muszę sama. To nie chcę już, sama sobie to zrobię. Ale rzeczywiście, żeby skrócić czas przebywania na zewnątrz, jesteśmy tu. Widzicie, pokrywa się pozycja jednego z drugim, tak. Wszystko pani mają, wszystko. Które tam jest? Ta 6 to jest AdBlue. AdBlue nie, ja nie lubię tego AdBlue. 5 to jest, dobra. 5, ale zimno. Tak. Już, to teraz szybko. Znowu sobie stanęłam za blisko? Kurde, no. AdBlue dzisiaj nie tankujemy. Nie wiem jak wy, ale ja na waszym miejscu to bym nie chciała na naczepie jechać dalej, bo jest zimno. Więc jak to mówią, to niektórzy zdajcie moje dobre serce, biorę was do środka. Dobra, już bądźcie tak. Nigdy się nie napatrzę jak na to, jak taka naczepa ze skrętnymi osiami pięknie wchodzi w zakręty. No po prostu to jest cudowne. Nie da się tego jakoś opisać. Czekajcie, bo tu stop. Czy ktoś nam zjedzie? Oczywiście nie zjedzie. Trochę, wiecie, średnio tutaj w tym ostrym zjeździe mi to wychodzi z taką naczepą i tego wolę po prostu zajechać sobie troszeczkę na ten lewy pas i wjechać na autostradę bezpiecznie. Lepiej kilka poczekać. Jest taki skręt tak naprawdę jak na skrzyżowaniu 90 stopni, a zestaw jest długi. No to teraz mamy 500 do bazy. Czy staniemy na 9 czy nie? Zobaczymy. Taka sytuacja. Jest tak źle, jeżeli chodzi o parkingi, że po prostu, no jest czwartek, jesteśmy całkiem niedaleko przed świętami, więc nie można się było niczego innego spodziewać. Powinnam była tu pauzę zrobić na tym Eurowagu do końca, widzicie, nie wiem co mi podkusiło, a efekt jest taki, że mam tacho przewalone i to mega mocno. No ale wszystko zawalone, no tutaj chciałam zjechać, myślałam, że tutaj będzie dobrze, jest po prostu zjazd, ciężarówka za ciężarówką, są barierki, jest przełamanie, ja z tym zestawem, no ciężko. Co piszemy? Napiszemy usprawiedliwienie. Będziemy błagać w razie kontroli. Nie ma po prostu nic gorszego, jak długopis nie chce pisać po papierze. A już drugi nie pisze po tym papierze. Na paragrafu człowiek nie może wpisać. Widać, że ma pacho przywalone, bo nie ma parkingów. Ja pierdolę. No patrzcie, no nie da się. No nie da się po prostu pisać po tym pieprzonym papierze. Nie pisze, jest pierdolę. Widzicie, aż się zdenerwowałam. Myślicie, że ja taki aniołek jestem? Nie jestem. Jestem głodna. Dobra, 30 wykręcona, spadamy. Ja nie lubię stać na pasie awaryjnym na pauzę. Szczególnie na 4, to jest taka szeroka część, ale jedziemy stąd.
Kurczę, 10 minut stoję. Fajnie by było pauzę dokręcić. A oni mówią, że już będą puszczać. No po co puszczać, jak ja jeszcze pauzy nie mam? 15 bym sobie zrobiła. 3,16, a na blacie 7 godzin. To znaczy, że tak jakby to na 15 minut brakowało. Ale trzeba pamiętać o tym, że w ramach pakietu mobilności, jak się zjeżdża na bazę, kręcić już taki, wiecie, długi, prawdziwy wypoczynek, no to można na 12 godzin jechać. To jest A4, patrzcie, pierwsza w nocy, w jedną stronę korek, w drugą stronę korek. Jak się zatrzyma na chwilę. To jest transport. Osobówek tu praktycznie żadnej nie ma. Wszystko towary. Coś wam teraz pokażę, co ja uwielbiam. Haha! To Ewa zrobiła. Jakby co. $230 do domu, ale chce mi się spać. Więc się położę, zrobię 4-5 teraz. Nigdzie nie ma miejsca, jest strasznie ciężko. No trudno, osobówka przyjedzie, zostawię się na światłach, na kogutach. Jakoś to trzeba przeżyć. Taka mgła się zrobiła, że musimy teraz przeciwmgielne z tyłu, z przodu może na razie jeszcze nie będziemy radzić. Z tyłu pewnie zrobimy, ale 7 na godzinę to też troszkę. Chyba przesada. Tak tylko przypomnę, że to są bramki na A4. W tej chwili to jest Kraków. I że sobie można je podpiąć pod Eurowaga, pod Ewę. Idę na Katowicach, idę tutaj na Krakowie i wtedy się nie zbiera rachunków. Bo się wszystko podpina pod jedną fakturę i się ma z głowy. Słyszycie to? Nic się nie zmienia przez lata na tym Sibinie. Ktoś się chce podzielić piosenką i to robi. Trochę mi się spać chce. Jest godzina do Rzeszowa. Powiem wam szczerze, że patrzcie. Tutaj też zawalone. Już nie ma gdzie stanąć. W Rajka to ja potrzebuję 2 rajki. Że nawet w tej części Polski to się nie spodziewałam. Czapkę założyłam, bo powiem wam szczerze, że coś mnie uszy zaczynają boleć. Ja nie wiem, czy to może być... ma mieć coś wspólnego z tym, że miałam te włosy tak przedtem. Nie wiem. Może, ale niekoniecznie. Ale mamy 9 tych do bazy. I nie ma mgły. I jest 1 na plusie. Jedziemy w dobrą stronę. Ja znowu idę spać. Nie wiem, jak musicie 30 minut czy 45 sobie przespać się. Jest 4:13. Nie wiem, ale wy tu pilnujcie drogi. Żeby tutaj nikt nic do tego. Patrzcie tam.
oto, proszę Państwa, dojeżdżamy na bazę. Żeście mi tu postawili kontener. Trzeba było dookoła jechać. No i to już tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. To jest darmowe. A teraz szczególne podziękowanie dla wspierających ten kanał. Black Knight, Ariel Karp, Matthias Kunkel, Graham Robinson, Franz Zajc, Manu Sissivip, Michał Chojnacki, Kevin Rafferty i Adelmo Filio.